Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? No, dzisiaj akurat jest 5 kwietnia, nic nadzwyczajnego. Ale 4 dni temu był 1 kwietnia i na Prima Aprilis zespół PopGhost zgodnie z tradycją coś przygotował. Nowy, interaktywny teaser do PopGhost Evergreen. Gra nazywa się My PopGhost. Żeby było jasne, to bardzo mała gierka, która powstawała podczas marca. Dostajemy lekki wgląd w rodzinę Glade'ów oczami Bonnie. 15 lat temu na swoje urodziny Bonnie dostała właśnie zabawkę My PopGhost. Jest to mały domek, który przedstawia Freddy's. Instrukcja wyjaśnia nam, jak grać, ale dostajemy tutaj też trochę fabuły. Na przykład to, że to Bonnie wymyśliła postać PopGhosta. Fritz postanowił, że pokaże łachiccy, jak to było bawić się we Freddy's. Włożył w to swoje pozytywne wspomnienia na temat restauracji, bo uwielbiał tam przychodzić za dzieciaka. Dopiero później zaczęły się te nieprzyjemne wydarzenia. Tak czy tak, możemy w tą prostą grę zagrać. PopGhost ma 3 paski potrzeb i musimy je zaspokajać. Jest to głód, pragnienie i zabawa. Po lewej może ugasić pragnienie, po prawej może upiec pizzę i na środku może jeść i słuchać muzyki, czyli zaspokoić 2 potrzeby na raz. I to już jest cała gra. Dostajemy 5 poziomów, w każdym z nich nasze potrzeby rosną coraz szybciej, więc jest coraz trudniej. Jeśli którykolwiek wskaźnik doleci do końca, przegrywamy. PopGhost spada na ziemię. Pomysł nie jest jakoś bardzo rozbudowany, ale takie małe gierki też są świetne. No i twórcy dobrze się bawili z tym projektem. Zainteresowało mnie trochę to, że dopiero My PopGhost jest pierwszą teaser grą pod Evergreen. Bo można by myśleć, że pierwszy był PopGhost Arcade, ale tamta gra jest traktowana jako osobny projekt, jako prolog do Evergreen. Arcade urósł do sporych rozmiarów i masa pracy w niego weszła. Nie można już powiedzieć, że to jest teaser. Oryginalny Arcade był teaserem, nowy Arcade już nie. A właśnie My PopGhost zajął mniej niż miesiąc i jest sens nazywać tą grę teaserem. To jest malutki projekt i on lekko nam zarysowuje fabułę głównej gry. Dobry materiał do teorii. No i ten projekt kontynuuje tradycję, gdzie Kane zapowiada lub wypuszcza swoje projekty 1 kwietnia. Zazwyczaj jest to jakiś troll i zapowiedzi sugerują coś innego niż dostaniemy, ale zawsze dostaniemy coś fajnego, więc nie szkodzi. Teraz tutaj zapowiedzią było samo jedno słowo toy, zabawka. I pudełko i ten toy sugerowały, jakby chodziło o Toy Bonniego, może o całe pudełko z częściami Toyów FNAF 3. Bo miało ono znaczenie w oryginalnej grze, ale i teraz już nie. Gra opowiada o zupełnie niezwiązanej zabawce, którą Fritz przygotował swojej córce i to już dawno temu. No i co sądzicie o My PopGhost jako zabawce? Ogólnie, gdyby to była prawdziwa zabawka dla dziecka, to raczej nie byłby to taki ostry survival, tylko lekka mała zabawka, w której wszystkie wskaźniki potrzeb poruszają się bardzo powoli. Nie jest trudno utrzymywać PopGhosta przy życiu przez wiele dni. Na potrzeby tej małej minigierki jest jednak speedrun. Musisz przetrwać 2 minuty 40 sekund i na dalszych poziomach musisz męczyć się w optymalizowaniu swojego podejścia. Taką grę dostała 10-letnia dziewczynka.
Spójrzmy sobie teraz na wskazówki fabularne. Dostajemy parę szczegółów na temat rodzin Glade'ów. To pierwszy raz w ogóle, jak dowiadujemy się o matce Bonnie, a pojawiają się na jej temat aż 2 notki. Wydaje się, że te 15 lat wcześniej była chora, bo Fritz poprosił swoją 10-letnią córkę o to, żeby się nią opiekowała. Może to wyjaśniać, dlaczego brak jej w fabule. Najwyraźniej zmarła na jakąś chorobę. Nigdy nie miała tutaj dużego znaczenia, bo Pop Goes skręcił się wokół samotnej historii Fritza i Bonnie. Ale dobrze, że taka notka istnieje, bo ostatnio fandom doszukuje się jakiegoś kluczowego znaczenia losowych postaci, które nawet słowem nie zostały wspomniane. Pani Afton nie istnieje w fabule, a jest męczona, jakby była głównym złoczyńcą czy kimś. Miejmy nadzieję, że te informacje o żonie Fritza rozwijają wszystkie niestworzone teorie. Wracając jednak do gry. W 2023 roku Bonnie ma 25 lat. Urodziła się więc w 98 i jest trochę starsza niż w oryginalnej wersji historii i My Pop Goes powiedział o kwietniu 2023, co wciąż jest wcześniej w fabule Pop Goes. Dom strachu pewnie się jeszcze nie wydarzył. Skoro ta gra wyszła w kwietniu i opowiada o tym samym kwietniu, to może zespół Pop Goes myśli nad tym, żeby wypuścić Evergreen w tym czasie, w którym gra będzie się działa. Oryginalnie mowa była o końcu 2024 roku, choć może się to teraz zmieniło. Zwróciłem też uwagę na to, że maska z pudełka to jest eksperyment Bonnie. Później zginie w tej masce, kiedy włamie się do pizzerii. Ale ten wątek został zmieniony, bo oryginalnie użyła prawdziwej głowy Toy Bonniego, a tutaj po prostu wydrukowała sobie maskę. Ciekawi mnie tylko, czy ten jej eksperyment, o którym tutaj mówi, jest jakkolwiek istotny. Bo wydrukowała dużą część Toy animatronika, co bardzo mi się kojarzy z drukowaniem Black Rabbita w Evergreen. Może będzie miało jedno z drugim związek. No i o czym już wcześniej mówiłem, Pop Goes to postać, która została wymyślona przez młodszą niż 10-letnią Bonnie. Zmienia to pochodzenie tych postaci, nie ma tutaj żadnych chłopaczy, snów ze starej fabuły. Nawet jak są, to nie mają związku z animatronikami. Ciekawe jest też to, że Bonnie wymyśliła znacznie więcej postaci niż sam Pop Goes, więc możemy zgadywać, że Sarah, Saffron, Blake i Stone też są jej autorstwa. Może nawet Manora, Red i Morse też, ale Fritz po prostu nie dał rady zrobić robotów z nich wszystkich. Byłoby zabawnie, gdyby ta gadka, że Morse został porzucony, miała kanoniczne znaczenie i nawiązywała do jakiejś historii pomiędzy Bonnie i Fritzem. Ale no, mało ważne. Na ten moment to tyle z moich pomysłów na fabułę. My Pop Goes to jest dobry teaser do gry, bo nawet taka mała gierka może prowadzić do jakichś ciekawych teorii, rozważań. Dzień 4. Jesteśmy już na tych coraz trudniejszych wodach, to pora porozmawiać o gameplayu. Gra jest monotonna, ale jeżeli sami w nią zagracie, to jednak jest dosyć fajna. Sam fakt, że jest trudnym wyzwaniem, niech będzie dla was reklamą. Jakby nie było, to jest mój typ gry. Zdecydowanie. Trzeba złapać balans między wykonywaniem wszystkich czynności. Sam fakt, że pizzę pieczemy po prawej, a jemy dopiero na środku, to jest też trochę taka asymetria, co właśnie rozbija trochę monotonii. Różne rzeczy działają po swojemu. Jak sam Kane wspomniał, kluczem do przejścia tej gry jest jak najmniej się poruszać, bo podczas ruchu tracimy trochę czasu. Jest moment, w którym Pop Goes nie wykonuje żadnego zadania. Dlatego właśnie najlepiej wykorzystujesz swój czas dopiero wtedy, jeśli robisz jak najwięcej naraz. Idziesz po wodę dopiero wtedy, kiedy Pop Goesowi bardzo chce się pić i czyścisz wskaźnik do zera. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo jeżeli źle zagospodarujesz czasem, to nagle okaże się, że 2 wskaźniki są bardzo wysoko i nagle marnujesz masę czasu, żeby je oba uratować. Ale no, trzeba wszystko wyczuć, znaleźć ten perfekcyjny balans, bo ta gra jest dosyć logiczna, taka matematyczna trochę. Musi istnieć jakiś perfekcyjny, optymalny system, który ci pozwoli przetrwać najdłużej jak to tylko możliwe. Moją strategią jest próba utrzymania pragnienia i rozrywki w perfekcyjnym balansie, bo one się ze sobą łączą w jedną mechanikę, a jedzenie pizzy jest od nich bardziej niezależne, bo trzeba najpierw ją przygotować, żeby potem zjeść. Ale właśnie sztuka polega na tym, żeby pragnienie i rozrywka nigdy nie były na wysokim poziomie jednocześnie. Zawsze szukam tego balansu, żeby idealnie wycześcić rozrywkę akurat wtedy, kiedy pragnienie jest już na wysokim poziomie. Pizzy produkuje tyle, żeby starczyło na cały ten loop. Powoli zbliżamy się jednak do momentu, w którym nie będzie można tego ciągnąć w nieskończoność. Wskaźniki lecą szybciej niż możemy je uzupełniać, więc gdzieś już się pojawia ten limit, który można osiągnąć tylko w przypadku perfekcyjnie obliczonego podejścia. No ale to perfekcyjne podejście nie jest nam potrzebne, żeby zwyczajnie wytrwać do 6, oczywiście.
Jako że zbliżamy się już do końca, to wspomnę też o paru informacjach udostępnionych na Twitterze. Po pierwsze, po obejrzeniu trailera chyba każda osoba na czacie napisała Tamagotchi. Skojarzyło się to też ludziom z innym FNAF fangame'em, który rzeczywiście był Tamagotchi inspirowany. My Pop Goes nawiązuje jednak znacznie bardziej do zabawki o nazwie Pixel Chicks, a także memowej gierki, która 2 lata temu została udostępniona na czacie dla osób wspierających Kane'a poprzez Buy Me Coffee. Stąd się to wszystko wzięło. Mogę też potwierdzić, że My Pop Goes nie ma związku z Fazbear Fanverse Initiative. Przynajmniej póki co. Kane przyznał, że Scott jeszcze o tej grze nie wie. Powstała niezależnie od Scotta, na własną rękę, więc nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek więcej z nich będzie. Gdyby jednak okazało się, że Scott się na wszystko zgodzi, a sam zespół wpadnie na parę ciekawych pomysłów na rozwinięcie tego projektu, to rozszerzona wersja mogłaby pojawić się na Steamie i może nawet na telefonach za niską cenę. Póki co jednak to zwyczajna mała teaser gierka, nie potrzebuje tych rzeczy, więc nie ma spiny. Przeszliśmy całą grę i teraz pora wrócić do 2023 i zobaczyć resztę cutscenki, wydarzeń z tamtego momentu. Po wypadku w pizzerii i śmierci Bonnie, Fritz po prostu zabrał jej ciało do domu i schował w tym pudełku. Wyglądało to dosyć podobnie w oryginalnym Pop Goes, z tą jedną różnicą, że Bonnie po prostu zginęła w domu i Fritz, który odchodził już od zmysłów, ją tam zostawił. Nie jest to żadna nowa informacja dla starych fanów, ale to bardzo dobry sposób, żeby złożyć nową fabułę porządnie do kupy. Oryginalny Pop Goes miał dużo informacji bardzo w domyśle i były one w ogóle często wyjawiane w różnych dziwnych miejscach, na przykład w komentarzach na Reddicie po prostu. To tutaj sprawia, że wszystko powinno być jasne i zrozumiałe. To dosyć ważny detal, bo widzimy, że Fritz nie jest przy zdrowych zmysłach. Zabił swoją córkę, a zwłoki schował na strychu. Na ten moment przeszliśmy już całe My Pop Goes. Mówię, gra jest mała, nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Polecam zagrać samemu, bo takie gry to najwięcej sensu dopiero mają w praktyce. Wątpię, że wiele osób się takim gameplayem na YouTubie nakręci. Po wszystkim zostają nam ekstrasy. Możemy przyjrzeć się, jak gra się nagle zmieniała między drugim tygodniem marca. Widzimy też masę sprite'ów, które nie trafiły do głównej gry, oraz spojrzenie na zabawkę z boku. Fritz wydrukował ją w drukarce 3D. No, choć oczywiście musiał do tego wcisnąć osobno elektronikę. No jak to bywa z takimi grami, jest też bonusowy, ukryty teaser. Kane od razu zaznaczył, że pojawia się on losowo i nie ma sensu go jakoś doszukiwać się na siłę. Więc po prostu pokażę wam, jak to wygląda. Oto on. False BB. Jak wam się podoba przerażająca wersja zwykłego BB? To już 2 potworów z 5 i pewnie teraz to przez długi czas nie dostaniemy nic więcej. Bo bądź to są specjalni przeciwnicy i lepiej ich wszystkich nie wyjawiać od tak przed premierą gry. Ale no, zobaczymy. Jest jeszcze jeden element My Pop Goes, czyli Endless Mode. Jeśli gameplay skupia się o takie optymalizowanie głównego loopa, to Endless Mode powinien być czymś oczywistym. Nie jest możliwe tutaj granie w nieskończoność, ale możliwe jest zbieranie punktów i zmierzanie do jak największego wyniku. Jest publiczna tabela wyników i ja sam dotarłem do 20 miejsca. Nie wiem, jak długo to podciągnie, bo od czasu do czasu pojawiają się tutaj oszuści i może zamkną całkowicie wszystko w pewnym momencie. Ale jeżeli spróbujecie swoich sił w tej grze, to zmierzcie się właśnie z Endless Mode i spróbujcie osiągnąć jak najlepszy wynik. Endless Mode nie różni się trudnością od dnia 5, więc jeżeli tutaj dotarliście, to był wyczyn wart 1600 punktów. Żeby miało to później sens, to trzeba zmierzać jeszcze dalej i szaleć z jakimiś dalszymi godzinami. Zostawiam was teraz z moim najlepszym nagranym podejściem. A więc dziękuję za oglądanie, spróbujcie swoich sił w My Pop Goes i zobaczymy się później.